Kierowca siedzi w samochodzie z uchyloną szybą zatrzymanego auta i mówi policjantowi, że nie prowadzi pojazdu, tylko podróżuje. I'm not driving, I'm traveling. Twierdzi, że nie jest osobą w rozumieniu prawa, tylko żywą duszą z krwi i kości. Dodaje, że policjant nie ma z nim żadnej umowy. Contract binds me with your corporation. Kilka minut później szyba tego samochodu leży w kawałkach na siedzeniu, a on sam ma założone kajdanki. Tego typu nagrania mają w internecie miliony wyświetleń. Ich bohaterowie są przekonani, że odkryli ukrytą wadę w konstrukcji amerykańskiego państwa. Wierzą, że rząd USA w rzeczywistości jest prywatną korporacją, a każdy obywatel ma swojego korporacyjnego sobowtóra z $1 milion na tajnym koncie. I wierzą jeszcze, że odpowiednia formuła słowna, kolor tuszu na podpisie albo flaga ze złotą nitką na sali sądowej potrafi unieważnić wyrok sędziego. To ruch Sovereign Citizens, czyli suwerennych obywateli. W Stanach Zjednoczonych działa od lat 70., a obecnie FBI klasyfikuje go jako krajowe zagrożenie terrorystyczne. W tym materiale prześledzimy, skąd wzięła się ta ideologia i jak dokładnie tłumaczy świat swoim wyznawcom. Zobaczymy też, jak te teorie zderzają się z rzeczywistością w realnych salach sądowych i na realnych drogach. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i zaczynamy. Flaga ze złotą frędzlą, czyli sala sądowa jako pokład statku. Na ścianie za fotelem sędziego w większości amerykańskich sal sądowych wisi flaga Stanów Zjednoczonych obszyta złotą albo żółtą frędzlą. Dla przeciętnego obywatela to po prostu dekoracja. Dla suwerennych obywateli to dowód zbrodni popełnionej na całym systemie prawnym. Teoria znana jako Gold Fringe Flag Theory pojawia się na przełomie 80. i 90. lat. Do dziś wraca na salach sądowych w całym kraju. Suwerenni twierdzą, że frędzla oznacza jurysdykcję morską, czyli prawo admiralicji obowiązujące na wodach międzynarodowych i w wojsku. Flaga z frędzlą na sali sądowej ma według nich oznaczać, że rozprawa toczy się nie na mocy konstytucji i prawa zwyczajowego, ale na mocy prawa handlowego. Sędzia działa wtedy jak kapitan statku, a nie jak funkcjonariusz publiczny. Oskarżony przestaje być w tej narracji obywatelem, a staje się ładunkiem, czyli przedmiotem umowy handlowej podlegającej Uniform Commercial Code. Praktyczna wersja tego przekonania wygląda mniej więcej tak. Suwerenny wchodzi na salę, wskazuje na flagę i oświadcza, że sąd nie ma nad nim jurysdykcji. Twierdzi, że znajduje się na statku na wodach międzynarodowych, a nie na lądzie stałym. Prawo mówi jednak co innego. Wygląd i proporcje flagi USA reguluje kodeks flagi oraz rozporządzenie wykonawcze prezydenta Dwighta Eisenhowera z 1959 roku. Żaden z tych dokumentów nie wspomina o frędzli jako elemencie zmieniającym status prawny sali. Instytut Heraldyki Departamentu Armii USA klasyfikuje tą złotą frędzlę czysto jako dekoracyjne wzbogacenie. Używa się jej od czasów wojny o niepodległość, m.in. po to, żeby tkanina po prostu trzymała formę podczas parad. Sądy federalne rozpatrywały argument złotego fręcka wielokrotnie i za każdym razem odrzucały go jako pozbawiony podstaw. W sprawie Sadler vs. Payne z 1997 roku sąd dystryktowy w Utah orzekł, że kodeks flagi ma charakter wyłącznie doradczy i frędzla nie zmienia sali sądowej w sąd morski. Podobne rozstrzygnięcia zapadły w sprawach McCann vs. Greenway i United States vs. Greenstreet. Najbardziej zapamiętaną odpowiedź na ten argument dał sędzia H. Bruce Guyton z sądu dystryktowego USA dla wschodniego dystryktu Tennessee w Knoxville. Miał przed sobą oskarżonego, który konsekwentnie podważał jurysdykcję sądu. Guyton nie wdał się w dyskusję z teorią administracji. Po prostu wpisał do sprawy akt memorandum, w którym stwierdził wprost, że nie da się wciągnąć w tą króliczą norę rodem z Alicji z Krainy Czarów. Darrell Brooks, pseudoprawo w cieniu masakry w Waukesha. 21 listopada 2021 roku w Waukesha w stanie Wisconsin Darrell Brooks Jr. wjechał czerwonym SUV-em w tłum uczestników parady bożonarodzeniowej. Samochód taranował kolejne grupy ludzi, mijając kordony policji. Zginęło 6 osób i ponad 60 zostało rannych.
Brooks został zatrzymany niedaleko miejsca zdarzenia i usłyszał 76 zarzutów, w tym 6 zarzutów zabójstwa pierwszego stopnia z rozmysłem. Brooks zwolnił obrońców z urzędu i zdecydował się reprezentować się sam. I just want to represent myself. Od pierwszego dnia rozprawy sala sądowa hrabstwa Waukesha zamieniła się w pokaz taktyk suwerennych obywateli. Brooks odmawiał uznania własnej tożsamości. State the correct name. It states the name of my client, the straw man. I am not this name in all capital letters. I do not identify by that name, nor do I know that individual. Twierdził, że nie jest Darrellem Brooksem, tylko osobą reprezentującą podmiot prawny o tej nazwie i powtarzał zdanie: jestem świadomym podmiotem i nie wyrażam zgody na używanie wobec mnie tej nazwy. Przy niemal każdej decyzji sędziego żądał pisemnego dowodu na to, że sąd posiada jurysdykcję rzeczową nad sprawą. Sugerował też, że stan Wisconsin jako oskarżyciel jest bezosobową korporacją i że ma prawo stanąć twarzą w twarz z realnym oskarżycielem. W mowie końcowej instruował ławę przysięgłych, że mogą zignorować dowody i uniewinnić go, kierując się tylko własnym sumieniem, powołując się na koncepcję jury nullification. You have the power to nullify any law that you don't agree with. Sędzia Jennifer Dorrow prowadziła proces w sposób, który miał nie dopuścić do unieważnienia postępowania. Cyklicznie pouczała Brooksa, że kwestia jurysdykcji została ustalona aktem oskarżenia i przepisami stanowymi, po czym metodycznie odrzucała kolejne wnioski. Gdy Brooks zaczął przerywać rozprawę krzykiem, klaskaniem, sędzia zdecydowała się odizolować go w sąsiedniej sali, połączonej z główną salą rozpraw systemem wideokonferencyjnym. Sama kontrolowała mikrofon, włączając go tylko wtedy, kiedy przysługiwało mu prawo głosu. W rezerwowej sali Brooks budował na stole barykady z segregatorów, zasłaniał kamerę z tabliczkami z napisem Objection, zdejmował koszulę i siadał tyłem do monitora. 26 października 2022 roku, po kilkugodzinnych obradach, ława przysięgłych uznała Brooksa za winnego wszystkich 76 zarzutów. Sędzia Dorrow wymierzyła mu karę 6-krotnego dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia oraz dodatkowo 762 lata pozbawienia wolności za pozostałe przestępstwa. Prokuratora przypomniała przy tym, że Brooks miał już na koncie 7 wcześniejszych wyroków skazujących, w tym 3-krotnie za jazdę pod wpływem i raz za włamywanie na cudzą posesję. Żadna z formuł, które Brooks powtarzał przez cały proces, nie zmieniła ani jednego wyroku. Ambasada Bethesda, czyli jak zająć dom, warty $6 milionów. Grudzień 2012. Luksusowa dzielnica West Bethesda pod Waszyngtonem. Hrabstwo Montgomery w stanie Maryland. 20-letni Lamont Butler, posługujący się też imieniem Lamont Marius L., w czerwonym prezie na głowie wchodzi do lokalnego urzędu podatkowego. Rozwija przed kierowniczką urzędu Mary Green historyczną mapę i żąda przepisania ksiąg wieczystych opuszczonej rezydencji na rzecz swojego narodu. Butler należy do ruchu Moorish Sovereign Citizens, afrykańskiego odłamu suwerennych obywateli. Łączy pseudoprawną doktrynę Strawmana, o której zaraz opowiem, z elementami Moorish Science Temple of America, czyli ruchu religijnego założone w 1925 roku przez Noble Drew Ali. Jego wyznawcy twierdzą, że czarnoskórzy Amerykanie nie są obywatelami USA, tylko potomkami starożytnego imperium marokańskiego. Powołują się na traktat o pokoju i przyjaźni, zawarty między Stanami a Królestwem Maroka w 1787 roku. Według ich interpretacji dokument daje im pełny immunitet dyplomatyczny, zwalnia z płacenia podatków i przyznaje prawo do odzyskania ziem mauretańskich, za które uznają całe terytorium Stanów Zjednoczonych. Urzędniczka informuje Butlera, że bez legalnego aktu przeniesienia własności nic nie może zrobić. Butler ignoruje odmowę. Kompletuje pakiet dokumentów powołujących się na traktat z Marokiem i konferencję wiedeńską o stosunkach konsularnych. Wchodzi na teren opuszczonej posiadłości, wymienia zamki i wywiesza na drzwiach manifest Moorish National Republic. Nieruchomość, którą wybrał, robi wrażenie. Ma ponad 3200 m2 powierzchni, 12 sypialni, 17 łazienek i 6 kuchni. W ogrodzie rosły drzewa zasadzone niegdyś przez byłego prezydenta Billa Clintona i wiceprezydenta Ala Gora. Wartość rynkowa nieruchomości sięgała wtedy $6 milionów. Butler oświadcza, że rezydencja staje się odtąd oficjalną ambasadą państwa mauretańskiego. Sytuacja wychodzi na jaw, gdy do posiadłości przyjeżdża agent nieruchomości Jordan Feinberg z
potencjalnymi kupcami. Zostaje w wyśrodku butlera, który informuje go, że jest prawowitym właścicielem na mocy prawa plemiennego. Feinberg dzwoni na policję. Kiedy na miejscu pojawia się funkcjonariusz hrabstwa Montgomery, Butler wygłasza wywód o prawie międzynarodowym i nazywa ich prywatnymi egzekutorami korporacji, twierdząc, że nie mają prawa przekraczać progu ambasady. Policja nie bierze pod uwagę tego traktatu z XVIII wieku. Butler zostaje wyprowadzony w kajdankach i oskarżony o włamanie z kradzieżą oraz nielegalne zajęcie mienia. Kasus Butlera pokazuje mechanizm charakterystyczny dla całego ruchu. Zbiór realnie istniejących dokumentów historycznych, jak na przykład traktat 1787, który naprawdę istnieje, tak jak konwencja wiedeńska, która naprawdę istnieje, zostaną wyrwane z kontekstu i złożone w dziwną formułę, która ma brzmieć prawnie wiarygodnie. Dla urzędniczki i agenta nieruchomości cała konstrukcja jest oczywistym nadużyciem. Dla samego Butlera to precyzyjny, uzasadniony historycznie akt odzyskania własności. Mimo aresztowania jego metoda staje się wzorem. Dziesiątki podobnych operacji zajmowania pustostanów pod pretekstem praw historycznych powtarzają się później w całym kraju, głównie w rękach tych wyznawców Moorish Sovereign Citizens. Oblężenie Justus Township. Liron Mike Schweitzer, były pilot samolotów rolniczych z Montany w latach 80., wchodzi w spór podatkowy z urzędem skarbowym i traci swój majątek. W pierwszej połowie lat 90. wraz z grupą zwolenników przejmują kontrolę nad prawie 1000-akrowym gospodarstwem w stanie Garfield i ogłaszają je autonomicznym terytorium o nazwie Justus Township. Grupa przejmuje nazwę Montana Freemen. Freemen tworzą własny system sądowniczy oparty na prawie zwyczajowym, wydają nakazy aresztowania lokalnych sędziów, szeryfów, urzędników i rekrutują zwolenników z całego kraju. Równolegle rozwijają system oszustw finansowych na skalę, jakiej wcześniej ruch suwerennych w ogóle nawet nie widział. Wysyłają do sądów i ksiąg wieczystych wnioski o zastawy na majątkach sędziów, szeryfów, operujące na dziesiątki milionów dolarów za rzekome naruszenie praw naturalnych. Schweitzer twierdzi, jeśli urzędnik nie odpowie na taki zastaw w wyznaczonym czasie, dług staje się prawnie bezdyskusyjny. Sumy te księguje później na fikcyjnych kontach bankowych. Na tej podstawie Freemen drukują i rozprowadzają 3432 nielegalne czechy i gwarancje bankowe na łączną kwotę ponad 15 miliardów dolarów. Schweitzer organizuje na ranczu płatne, dwudniowe szkolenia, ucząc uczestników, jak tymi papierami spłacać hipoteki, podatki i długi z kart kredytowych. W marcu 1996 FBI wybawia Schweitzera i jego głównego współpracownika Daniela Petersena poza teren rancha pod pretekstem montażu anteny satelitarnej i zatrzymuje ich bez większych incydentów. Kiedy agenci jednak próbują zabezpieczyć teren gospodarstwa, pozostałych 16 członków Freemen barykaduje się w Justus Township z zapasem broni maszynowej, karabinów snajperskich i żywności i paliwa na wiele miesięcy. Dyrektor FBI Louis Frich ma w pamięci dwa krwawe szturmy sprzed kilku lat. Robert Ridge z 92 i Waco z 93. Zamiast szturmu FBI wybiera taktykę uzbrojonej cierpliwości. Wokół rancha powstaje szczelny kordon, odcięty zostaje prąd, łączność i dostawy żywności. Do rozmów włączeni zostają mediatorzy cywilni, prawnicy i znane postaci amerykańskiej prawicy, m.in. senator Colorado Charles Duke i komandos Bo Greens. Negocjacje trwają tygodniami, punkt po punkcie obalając argumentację Schweitzera. Oblężenie ciągnie się aż 81 dni. Jest to najdłużej w historii amerykańskich służb federalnych. 13 czerwca 1996 roku Montana Freemen poddają się bez jednego wystrzału. Schweitzer zostaje skazana na 22 lata więzienia za spisek, oszustwa bankowe i groźby wobec sędziów. Umiera w więzieniu w 2011. Justus Township staje się od tamtej pory podręcznikowym przykładem w szkoleniach FBI. Zamiast siły fizycznej, agencja po prostu postawiła na izolację informacyjną i wyczerpanie psychiczne, metody, które później stosowano wobec kolejnych uzbrojonych grup antyrządowych w Stanach Zjednoczonych. Skala tego oszustwa finansowego, ponad 15 miliardów dolarów w fałszywych papierach wartościowych wyprodukowanych na wiejskim ranczu, pozostaje jednym z największych tego typu przypadków w historii ruchu. Kontrola drygowa. Skrypt, który zawsze skończy się tak samo. Miliony wyświetleń na YouTube mają nagrania kamer policyjnych, na których suwerenny obywatel zatrzymany podczas rutynowej kontroli drogowej rozgrywa niemal zawsze tę samą scenę. Kierowca uchyla szybę 2-3 cm na tyle, żeby nie dało się przez nią sięgnąć do wnętrza auta. Kiedy policjant prosi o prawo jazdy i dowód rejestracyjny,
pada formułka. Information. I was just traveling. Nie prowadzę pojazdu, ja podróżuję. Jestem żywą duszą, a nie osobą. Czy posiada pan ze mną wiążący kontrakt? W tle często widać własnoręcznie zrobioną tablicę rejestracyjną z napisem "Dot exempt" albo "Private property, no commercial use". Za tym rozróżnieniem stoi konkretna teoria. Suwerenni twierdzą, że driving, czyli prowadzenie pojazdu, dotyczy wyłącznie komercyjnego transportu towarów i osób, czyli pracy kierowcy ciężarówki czy na przykład taksówki. Traveling, czyli podróżowanie, ma być realizacją konstytucyjnego prawa do przemieszczania się, które nie podlega kodeksowi drogowemu ani obowiązkowej rejestracji pojazdu czy posiadania prawa jazdy. W tym twierdzeniu jest trochę prawdy. Prawo do podróżowania między Stanami rzeczywiście zostało wprowadzone przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, m.in. w sprawach Edwards vs. California i Sands vs. Roe. Nie oznacza to jednak prawa do prowadzenia pojazdu silnikowego bez rejestracji i bez prawa jazdy. Sądy konsekwentnie odrzucają ten argument. Kierowca też wręcza często policjantowi laminowaną kartkę z prywatnie ustaloną taryfą opłat informującą, że każda minuta zatrzymania kosztuje funkcjonariusza osobiście od 500 na przykład do $100,000. Kiedy policjant powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Pennsylvania vs. Mills, dający mu prawo nakazać kierowcy opuszczenie pojazdu ze względów bezpieczeństwa, pada kolejna formułka. Nie wyrażam zgody. No, you don't. You have no right to open my door. Po kilku ostrzeżeniach policjant w końcu sięga po zbijak do szyb, szyba pęka, drzwi otwierają od środka, kierowca zostaje wyciągnięty na asfalt i skuty kajdankami. Nagrania z tych interwencji trafiają do internetu bardzo często za sprawą samych suwerennych obywateli. W ich przekonaniu moment zbicia szyby jest ostatecznym dowodem na tyranię nielegalnej korporacji rządowej, a oni sami stają się męczennikami walczącymi o wolność. Podobny scenariusz rozegrał się na Florydzie w listopadzie 2024. Zatrzymany kierowca bez tablicy rejestracyjnej odmówił okazania prawa jazdy, twierdząc, że nie jest obywatelem USA i nie jest cholerną korporacją. Ain't goddamn corporation. Zapytany o datę urodzenia odpowiedział, że nie pamięta jak się rodził, więc nie wie. What's your date of birth, Garrett Shannon? I don't know. I'm way past the age majority. I cannot remember witnessing my birth. Na pytanie, czy jest sovereign citizen, zaprzeczył. Powiedział, że jest nierezydentem obcokrajowcem i obywatelem stanowym, unikając etykiety, którą ruch sam uważa za termin ukuty przez organizm ścigania do klasyfikowania jego wyznawców jako ekstremistów. Mężczyzna podał nazwisko, Garrett Shannon, ale odmówił dalszej identyfikacji. Sytuacja eskalowała, ostatecznie został zatrzymany, oskarżony o opór bez użycia przemocy i nie stawił się w sądzie na rozprawę. Koniec końców spędził 102 dni w więzieniu. Te historie brzmią tak absurdalnie, że aż trudno uwierzyć, że w ogóle faktycznie mają miejsce. No i skąd w ogóle ktoś wymyślił sobie tak absurdalne uzasadnienie i skąd w ogóle bierze się ta cała logika i w ogóle te wszystkie dziwne zasady? O tym już teraz. Logika ruchu. Zasady. Suwerenni obywatele twierdzą, że prawowita republika oparta na prawie zwyczajowym i konstytucji sprzed pewnego punktu historii została potajemnie zastąpiona nielegalnym podmiotem korporacyjnym. Data tej podmiany różni się w zależności od odłamu. Część wskazuje na rok 1868 i ratyfikację 14 poprawki do konstytucji, która miała stworzyć nową, podrzędną kategorię obywatela federalnego i uczynić z dawniej wolnych ludzi poddanych korporacji. Inni wskazują rok 1933, kiedy prezydent Franklin Delano Roosevelt ogłosił odejście od standardu złota. W tej wersji rezygnacja z parytetu złota oznaczała faktycznie bankructwo państwa. Żeby zdobyć pożyczki od zagranicznych banków i inwestorów, rząd miał w tajemnicy zastawić coś w zamian. Tym zastawem stali się sami obywatele, a właściwie ich przyszła zdolność zarobkowa i praca. Od tego momentu, zgodnie z tą narracją, sądy przestały działać na podstawie prawa zwyczajowego, a zaczęły działać na podstawie prawa morskiego i handlowego. Sędzia przestaje być w tym ujęciu funkcjonariuszem publicznym, staje się kapitanem statku handlowego, rozstrzygającym spory na podstawie tajnych umów komercyjnych i tym samym nie jest przedstawicielem państwa. Na tej historycznej mistyfikacji zbudowana jest cała centralna konstrukcja ruchu. Teoria podwójnej tożsamości, znana jako teoria słomianego człowieka, czyli strawman. Zgodnie z nią moment narodzin człowieka i wystawienia aktu urodzenia tworzy bez wiedzy i zgody rodziców sztuczną osobę prawną.
Ta fikcyjna postać jest reprezentowana w dokumentach urzędowych zapisem imienia i nazwiska wielkimi literami. Obok niej istnieje według tej doktryny żywa istota z krwi i kości, która jest wolna i podlegająca wyłącznie prawu naturalnemu albo boskiemu. Suwerenni wierzą, że to właśnie strawman, a nie żywy człowiek, jest adresatem mandatów, wezwań podatkowych, pozwów sądowych i wyroków. Kiedy sędzia wzywa oskarżonego po imieniu i nazwisku, zwraca się w tym ujęciu do korporacyjnej fikcji, a nie do obecnej na sali osoby. Z teorią Strawmana wiąże się przekonanie o tajnym koncie powierniczym. Suwerenni wierzą, że w momencie tworzenia korporacyjnej fikcji Departament Skarbu USA otwiera na jej rzecz konto w systemie zwanym Treasury Direct Account, czyli w skrócie TDA. Kwoty na tym koncie mają sięgać kilkuset tysięcy do nawet kilkunastu milionów dolarów. I ma to być wycena przyszłych podatków i pracy danej osoby. Z tego przekonania wynika technika zwana Accepted for Value, czyli w skrócie A4V. Suwerenny odsyła rachunek, mandat albo wezwanie podatkowe z odręcznym dopiskiem Accepted for Value i podpisem czerwonym tuszem. Wierzy, że w ten sposób nakazuje państwu pokryć dług bezpośrednio z tego tajnego konta, zwalniając jego, żyłego człowieka, z jakiegokolwiek zobowiązania finansowego. Oczywiście w praktyce cały ten system pojęciowy nie ma żadnego oparcia w obowiązującym prawie. Sądy na całym świecie konsekwentnie odrzucają argumenty oparte na teorii Strawmana i koncepcji tajnych kont rządowych. Amerykański Urząd Skarbowy wielokrotnie oficjalnie zaprzeczał istnieniu jakichkolwiek kont Treasury Direct Account powiązanych z obywatelami. Rachunki, mandaty, wezwania podatkowe pozostają prawnie wiążące niezależnie od tego, jakim kolorem tuszu i jaką formułą zostaną opatrzone. Kanadyjski prawnik Donald J. Netolicki, badając ruch suwerennych obywateli w skali globalnej, zauważył, że niezależnie od szerokości geograficznej, cała ich konstrukcja myślowa opiera się na 6 stale powracających filarach. Pierwszym z nich jest absolutny prymat umowy. W świecie suwerennych całe prawo publiczne, karne i administracyjne zostało sprowadzone do zasad komercyjnego prawa handlowego. Według tej logiki prawo nie jest suwerenną władzą, lecz zwykłą korporacją, a ustawy czy kodeksy drogowe to nic innego jak oferty handlowe. Państwo nie może narzucić obywatelowi żadnego obowiązku, dopóki ten nie wyrazi na to dobrowolnej zgody i nie podpisze cywilnego kontraktu. To właśnie stąd bierze się natarczywe pytanie zadawane policjantom przy zatrzymaniach drogowych o przedstawienie podpisanej umowy o świadczenie usług transportowych. Z przekonaniem o handlowej naturze świata ściśle wiąże się drugi motyw. Zasada, że milczenie oznacza zgodę. Suwerenni przekształcili dawną łacińską zasadę prawniczą w narzędzie szantażu procesowego. Uważają, że jeśli wyślą do urzędu, sądu czy prokuratury własne pismo, nierzadko pełne jakichś absurdalnych żądań i wielomilionowych roszczeń, a instytucja nie odpowie na nie punkt po punkcie w wyznaczonym terminie, oznacza to milczącą akceptację ich warunków. W ich oczach brak odpowiedzi ze strony sędziego staje się wiążącą wygraną, którą można później powoływać się w kolejnych pismach jako niepodważalny fakt. W rzeczywistości sądy traktują często te pisma jako po prostu spam i idą od razu do kosza, stąd nie ma na nie żadnych odpowiedzi. Trzeci filar wymusza istnienie realnie poszkodowanego człowieka, by jakakolwiek akcja prawna miała rację bytu. Suwerenni całkowicie odrzucają koncepcję przestępstw przeciwko porządku publicznemu czy bezpieczeństwu. W ich doktrynie, wywiedzionej z błędnej interpretacji klasycznego prawa, do złamania prawa dochodzi tylko i wyłącznie wtedy, gdy żywy człowiek odniósł fizyczną lub majątkową szkodę. Podczas spraw o jazdę bez pasów, przekroczenie prędkości czy brak rejestracji pojazdów, suwerenny uporczywie dopytuje sędziego, kto konkretnie jest ofiarą i komu wyrządzono krzywdę, uznając brak poszkodowanego za powód do natychmiastowego umorzenia sprawy. Czwarty motyw dotyczy historycznej skazy na władzy państwowej. Suwerenni w każdym kraju poszukują przełomowego momentu w historii, w którym rząd, ich zdaniem, potajemnie utracił swoją legitymizację. W Stanach Zjednoczonych jest to rzekome przekształcenie republiki w prywatną korporację w 1981, w Wielkiej Brytanii na przykład odwołanie Wielkiej Karty Swobód z 1215, w Niemczech teoria, że III Rzesza nigdy formalnie nie ustała, a dzisiejsza Republika Federalna to jedynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta prawnicza rewizja historii pozwala im twierdzić, że współczesne sądy i urzędy to nielegalni uzurpatorzy, których władza nad człowiekiem jest z samej natury wadliwa i niewiążąca.
Piątym elementem jest głęboki dualizm osobowościowy, czyli ten koncept słomianego człowieka. Z tego rozdzielenia wynika ich taktyka na sali sądowej. Odżegnują się od nazwiska wpisanego do aktu oskarżenia, twierdząc, że są jedynie reprezentantami podmiotu Jan Kowalski, a nie samym podmiotem, a co za tym idzie, nie podlegają karom nakładanym na papierową fikcję. Ostatni, szósty motyw to spiskowa teoria finansowa o tajnych kontach w banku centralnym, które miały powstać przypisane do każdego noworodka i te depozyty opowiadające na miliony dolarów. Te 6 motywów układa się w spójną, zamkniętą logicznie całość. Ludzie z natury podlegają wyłącznie podstawowemu prawu, zwykle utożsamionego z prawem zwyczajowym. Złowrogie instytucje i rządy narzuciły dodatkowe przepisy ograniczające wolność jednostki. Te dodatkowe przepisy są w istocie opcjonalne, choć ten fakt jest ukrywany przez zwykłymi ludźmi. Jednostka może wrócić do stanu podlegania wyłącznie prawu podstawowemu, posługując się odpowiednim zestawem formuł i rytuałów pseudoprawnych. Przełomowym momentem w prawnej analizie tej konstrukcji był wyrok kanadyjskiego sądu ławy królewskiej w Albercie w 2012. W sprawie Meads vs. Meads sędzia John D. Rook napisał liczące blisko 200 stron uzasadnienie, w którym systematycznie zdekonstruował całą architekturę pojęciową ruchu, niezależnie od tego, czy przedstawiciele nazywali sovereign citizens, freemen of the land, czy dateksarami. Rook wprowadził zbiorczy termin OPCA – Organized Pseudo-Legal Commercial Arguments i stworzył precedens, na podstawie którego sądy w krajach anglosaskich mogą odrzucać takie wnioski bez merytorycznego ich rozpatrywania. Cały ten system jest zamknięty na krytykę z definicji. Przegrana w sądzie nie jest dla wyznawcy dowodem braku w logice, tylko potwierdzeniem, że sędzia sam jest częścią korporacyjnego spisku. To sprawia, że żaden pojedynczy wyrok, nawet tak wyczerpujący jak Meads vs. Meads, nie zatrzymuje rekrutacji do ruchu. Przekonania. Nie istnieje jedna spisana definicja, kim jest suwerenny obywatel. Ruch działa raczej jako religia ludowa. Ma wspólny rdzeń, który przed chwilą opisałem, ale każdy wyznawca dokłada do niego własne elementy. Sama nazwa Sovereign Citizens bywa odrzucana przez samych zainteresowanych. Wielu z nich twierdzi w kontaktach z policją, że nie są suwerennymi obywatelami, tylko nierezydentami obcokrajowcami albo obywatelami stanowymi. Uważają ten termin za etykietę ukutą przez organy ścigania, w tym FBI, do klasyfikowania ich jako ekstremistów w ocenach zagrożenia. Część wyznawców opiera swoją niezależność od państwa na argumentach religijnych, twierdząc, że jedynym prawdziwym suwerenem jest Bóg, a obowiązku płacenia podatków Cezarowi można uniknąć, żyjąc w dobrowolnym ubóstwie. Inni powołują się na rzekomy ograniczony immunitet dyplomatyczny, mimo że nie reprezentują żadnego uznawanego państwa. Do rdzenia doktryny dochodzą też przekonania odległe od prawa. Teoria Nazara głosi, że w roku 2000 15 członków amerykańskiego kongresu miało podpisać tajny akt zarządcy IRS, podatek dochodowy oraz przywracający pełne prawo konstytucyjne. Akt ten miał zostać ogłoszony publicznie 11 września 2001, ale zamachy tego dnia miały posłużyć do zablokowania ujawnienia. Część wyznawców wierzy również w przybycie przyjaznych kosmitów, którzy mieliby zdemaskować rządzących jako istoty gadzie infiltrujące rządy i banki. Ponieważ w tej narracji rząd USA jest nielegalny od 1871 roku, część suwerennych uznała, że po powrocie do władzy Donald Trump zostanie 19. prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie kolejnym w tych oficjalnych numeracjach. Co więcej, część uczestników szturmu na Capitol 6 stycznia 2021 próbowała używać argumentów Sovereign Citizens przed sądem, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej za te swoje czyny. Taktyki sądowe. Wewnątrz sali sądowej suwerenny obywatel rzadko próbuje wygrać sprawę na gruncie obowiązujących przepisów. Badaczka zjawiska Jessica K. Phillips zwraca uwagę na to, że właśnie to odróżnia go od zwykłego oskarżonego występującego bez pełnomocnika. Celem nie jest przekonanie sędziego argumentami prawnymi, tylko wykorzystanie sali sądowej jako trybuny do podważenia samej legitymizacji systemu sądowniczego. Z tego wynika powtarzalny zestaw zachowań procesowych. Suwerenny rezygnuje z adwokata i reprezentuje sam siebie, bo prawnicy w jego przekonaniu są częścią tego systemu korporacyjnego i próbują oszukać klienta żargonem prawnym. Na sali odmawia przekroczenia bariery oddzielającej publiczność od miejsca dla stron procesowych, twierdząc, że przekroczenie tej granicy oznacza dobrowolne poddanie się jurysdykcji sądu. Kwestionuje też tożsamość sędziego, żąda okazania jego przysięgi urzędowej. Czasem deklaruje, że jest jedynie fizycznym sobowtórem oskarżonego i nie odpowiada za zobowiązania prawne osoby, której dotyczy akt oskarżenia. Przy niemal
każdej decyzji procesowej żąda pisemnego dowodu na to, że sąd ma jurysdykcję rzeczową nad sprawą. Twierdzi, że bez takiego dowodu całe postępowanie jest nielegalne. W argumentacji suwerenni chętnie sięgają po archaiczne słowniki prawnicze, przede wszystkim Black's Law Dictionary. Wyciągają z nich definicje sprzed dziesięcioleci, czasem przed ponad 100 lat, żeby dowieść, że współczesne przepisy nie dotyczą ich w rozumieniu, jakie nadają im sądy. Powołują się na Uniform Commercial Code, twierdząc, że rejestracja pojazdu, podpis na dokumencie czy udział w rozprawie to akty o charakterze komercyjnym, na które oni nie wyrazili zgody. Odpowiedzią wymiaru sprawiedliwości na te taktyki stał się opisany już wcześniej wyrok Meats and Meats i termin OPCA. Od tego czasu sądy w krajach anglosaskich wypracowały procedury pozwalające po prostu odrzucać tego typu wnioski bez jakiegokolwiek merytorycznego rozpatrywania. Niektóre amerykańskie sądy zakazały zewnętrznego ghostwritingu pism procesowych przygotowanych przez górów ruchu dla ich klientów. Sędziowie coraz częściej nadają uporczywym suwerennym status pieniaczy sądowych, co oznacza zakaz wnoszenia nowych pism bez uprzedniej zgody sądu. Notariusze i adwokaci, którzy formalizują dokumenty oparte na doktrynie suwerenności, podlegają surowym sankcjom dyscyplinarnym. Statystyki pokazują w porównaniu z innymi oskarżonymi o zbliżonych prawicowych poglądach, suwerenni obywatele znacznie częściej doprowadzają sprawę do pełnego procesu zamiast sądowej ugody. I najczęściej wnoszą o uniewinnienie, celowo wydłużając postępowanie. Proponuje się dziś wprowadzenie kar finansowych za celowe utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z naciskiem na karanie przede wszystkim guru sprzedających te taktyki, a nie ich klientów, którzy najczęściej sami stają się ofiarami. Mimo ponad dekady, która minęła od wyroku Meats and Meats, rekrutacja do ruchu nie zwalnia. Guru selektywnie cytują swoim zwolennikom tylko wygodne dla siebie fragmenty tego orzeczenia albo przedstawiają samego sędziego Rooka jako politycznie umotywowanego wroga. Obsesje. Poza samą logiką prawną ruch rozwinął zestaw drobnych, powtarzanych z uporem rytuałów, które mają fizycznie oddzielić tego żywego człowieka od jego korporacyjnej fikcji. Podpis składany jest czerwonym albo zielonym tuszem, czasem dodatkowo opatrywany odciskiem kciuka jako dowód, że dokument podpisała istota żywa, a nie martwa korporacja. Do nazwiska dodawana jest specjalna interpunkcja, myślniki i dwukropki, na przykład John Henry Doe. Ma to oddzielić żywego człowieka od jego zapisanego wielkimi literami odpowiednika korporacyjnego. Wielu wyznawców unika w korespondencji podawania kodu pocztowego, wierząc, że jego użycie oznacza dobrowolny joinder, czyli połączenie z systemem pocztowym rządu federalnego, który traktowany jest jako kolejna forma zgody na jurysdykcję. Do korespondencji urzędowej tuż po podpisie dopisywana była formuła under threat, duress and coercion, pod groźbą, przymusem i naciskiem, w przekonaniu, że automatycznie unieważnia to każde zobowiązanie prawne zaciągnięte przy podpisywaniu dokumentów. W rzeczywistości duress to konkretny standard prawny wymagający wykazania realnego, bezprawnego przymusu, a sama obecność tej frazy na kartce nic nie zmienia w ocenie sądu. Wielu suwerennych wyrabia sobie własne dokumenty tożsamości, w tym prywatne paszporty, karty członkowskie własnych narodów i nielegalne tablice rejestracyjne. Część z nich fizycznie przecina kartę ubezpieczenia społecznego i prawo jazdy, uznając te dokumenty za symbole zgody na status strumena. Zdejmują też z samochodu oficjalne tablice rejestracyjne wydane przez stan. Każdy z tych gestów osobno wygląda jak jakiś drobiazg. Razem tworzą jednak coś w rodzaju liturgii, codziennego potwierdzenia przynależności do wspólnoty, która wierzy, że odkryła sekretny kod pozwalający wyjść poza system. Magia słów. Dla wielu suwerennych język prawny nie jest systemem konwencji społecznych, tylko rodzajem zaklęcia. Wystarczy według tej logiki znaleźć właściwe słowo albo właściwy sposób jego zapisu, żeby unieważnić decyzję sądu czy urzędu. Najdalej w tej obsesji poszedł David Wynne Miller, twórca własnego dialektu prawnego, który nazwał In the Truth, czyli po prostu w prawdzie. Miller eliminował z języka czasowniki, zaimki i przysłówki na rzecz fraz przyimkowych, myślników i wielkich liter. Przedstawiał się jako David Wynne Miller, twierdząc, że taka interpunkcja czyni go faktem, a nie fikcją gramatyczną. Utrzymywał, że jego formuły potrafią udowodnić nieważność Magna Carty, Konstytucji USA i amerykańskiej waluty i że złamał matematykę języka.
Głosił też, że zamach z 11 września 2001 był wewnętrzną robotą, bo budynki World Trade Center miały zostać potajemnie wymienione na plastikowe odpowiedniki. Miller twierdził wcześniej, że w wieku 25 lat przeżył śmierć kliniczną podczas nieudanej operacji, po której jego geny starzenia nigdy nie miały się zatrzymać. Jednak zmarł w 2018. Z tej samej tradycji wywodzi się teoria wielkich liter. Według niej nazwisko zapisane w oficjalnych dokumentach wielkimi literami oznacza statek na morzu handlu, a nie żywnego człowieka. Suwerenni cytują wybiórczo Black's Law Dictionary i Uniform Commercial Code, żeby dowieść, że użycia słów driving automatycznie umieszcza osobę pod jurysdykcją handlową i admiralizji. Powołują się przy tym na definicję kierowcy sprzed 1900 roku, kiedy słowo oznaczało wyłącznie osobę zatrudnioną do prowadzenia powozu albo pojazdu komercyjnego. Rozkładanie słów na sylaby w poszukiwaniu ukrytego znaczenia jest w tym środowisku traktowane jako forma samodzielnej edukacji prawnej. Słowo certyfikat, jak w akcie urodzenia, bywa interpretowane jako dowód bycia własnością. Dzielą słowo na człony. Cert od łacińskiego certus, czyli pewny, oraz ficate od łacińskiego fecere, czyli czynić, robić. Następnie łączą to z pojęciem hypothecate, czyli zastawić, dać zastaw, lub mylą z łacińskim słowem captivius, czyli niewolnik jeńca. W ich interpretacji wydanie świadectwa, czyli birth certificate, nie jest jedynie potwierdzeniem faktu narodzin, ale formalnym świadectwem zastawu lub stworzeniem papierowego majątku. Sam akt urodzenia porównują do dokumentu rejestracji statku. Angielskie słowo refuse kojarzą z innym jego znaczeniem. Mówią, że odmowa prawnika chroni ich przed ponownym podłączeniem do systemu. Ta obsesja słowem miała też tragiczny finał. Jared Longer, sprawca strzelaniny z 2011 roku, zabił 6 osób, a kongresmenka Gabrielle Guilford została wtedy ciężko ranna. Wcześniej zadał jej pytanie inspirowane ideami Millera. Czym jest rząd, jeśli słowa nie mają znaczenia? Śledztwa ujawniło, że Longer cierpiał na schizofrenię paranoidalną i śledził twórczość Miller. Sam fakt śledzenia tych treści nie tłumaczy zbrodni, ale pokazuje, jak przekonanie o ukrytej mocy słów w połączeniu z chorobą psychiczną może prowadzić do najgorszych konsekwencji. Teoria o poprawkach do konstytucji. Część logiki suwerennych opiera się na twierdzeniu, że kilka poprawek do konstytucji USA nigdy nie zostało prawidłowo ratyfikowanych, a ich obecna, powszechnie znana treść jest fałszywką. Według nauk Williama Pottera Gale'a, jednego z twórców ruchów, 13. poprawka znosząca niewolnictwo miała mieć inną, prawdziwą wersję odbierającą obywatelstwo USA osobom noszącym zagraniczne tytuły szlacheckie. Z tego twierdzenia wyprowadzany jest wniosek, że prawnicy posługujący się tytułem Esquire formalnie nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych i nie mają prawa wykonywać w kraju zawodu. Z kolei 14. poprawka przyznająca obywatelstwo byłym niewolnikom jest w tej narracji odwrócona. Własnością rządu federalnego, czyli w praktyce nową formą niewolnictwa. Z tej niewolniczej kategorii, zgodnie z tą teorią, sprytny obywatel może formalnie się wypisać, pozostając wyłącznie obywatelem swojego stanu, wolnym od jurysdykcji federalnej. Tą samą logikę stosuje się do 16. poprawki wprowadzającej podatek dochodowy i do 17. wprowadzającej bezpośredni wybór senatorów przez obywateli zamiast przez legislatury stanowe. Obie miały nigdy nie zostać prawidłowo ratyfikowane, więc obie nie mogą obowiązywać. W efekcie jedynymi fragmentami konstytucji, które ten odłam ruchu uznaje w pełni za ważne i legalne, są sprzed przyznania praw obywatelom czarnoskórym. Teoria ta nie jest przypadkowa. Łączy się bezpośrednio z narracjami antysemickimi wywodzącymi się z tego samego posse comitatus o rezerwie federalnej rzekomo kontrolowanej przez osoby żydowskiego pochodzenia. Żaden amerykański sąd nie uznał argumentów o wadliwej ratyfikacji którejkolwiek z poprawek. Papierowy terroryzm. Papierowy terroryzm to nazwa nadana przez organy ścigania praktyce zalewania sądów, urzędów i prywatnych rejestrów fikcyjną dokumentacją, mającą sparaliżować funkcjonowanie instytucji i realnie zaszkodzić konkretnym ludziom. Najczęstszą formą jest składanie w rejestrach handlowych fałszywych zastawów majątkowych na prywatnym imieniu sędziów, prokuratorów, policjantów, urzędników skarbowych, uznanych przez suwerennych za wrogów. Taki zastaw omija sąd i najczęściej ujawnia się dopiero wtedy, gdy poszkodowany próbuje sprzedać swoją nieruchomość albo zaciągnąć kredyt. Zmusza go to wtedy do kosztownego i długotrwałego procesu jego usunięcia, nawet jeśli zastaw jest całkowicie bezpodstawny.
Do tego dochodzi wnoszenie wielomilionowych pozwów cywilnych oraz tworzenie fałszywych nakazów aresztowania wydanych przez własne, nieuznawane przez państwo sądy prawa zwyczajowego. Fałszywe formularze podatkowe składane przez suwerennych obywateli spowodowały w Stanach Zjednoczonych ponad $1 miliard strat publicznych. W latach 90. większość stanów uchwaliła przepisy mające ograniczyć problem bezpostronnych zastawów. Amerykański Urząd Skarbowy IRS pozostaje jednak niedofinansowany i niedoinwestowany kadrowo, przez co wiele wyraźnych sygnałów ostrzegawczych na formularzach podatkowych suwerennych wciąż umyka wykryciu. Osobną gałęzią tej taktyki jest wykorzystywanie ludzi w kryzysie finansowym. Część oszustów namawia osoby zagrożone egzekucją komorniczą, żeby przepisały na siebie akt własności swojej nieruchomości w ramach rzekomego ochronnego trustu. W praktyce kończy się to dla nich dodatkowymi, nieuniknionymi opłatami bez żadnej realnej ochrony przed przejęciem domu przez bank. Inni suwerenni podszywają się pod właścicieli nieruchomości, których formalnie nie posiadają, wprowadzając się do pustostanów, wystawiając je nawet na wynajem w ramach rządowych programów mieszkaniowych. Powołują się zawsze na sfałszowane akty własności. Za każdym z tych działań stoi ta sama logika, co za teorią Strowmana. Skoro rząd i jego instytucje są, zdaniem suwerennych, nielegalnym podmiotem korporacyjnym, to każdy dokument wystawiony przez ten podmiot jest równie nielegalny jak dokument wystawiony w drugą stronę, przez samego suwerennego. W praktyce cierpią na tym konkretni ludzie. Urzędnicy z zablokowaną zdolnością kredytową, rodziny walczące latami o usunięcie fałszywego zastawu, kupujący nieruchomość, która okazuje się bezprawnie zajęta. Dlaczego ludzie dołączają i dlaczego zostają w ruchu? Zdecydowana większość wyznawców tej ideologii trafia do niej w momencie ostrego kryzysu życiowego, np. rozwodu, śmierci bliskiej osoby, egzekucji komorniczej, eksmisji, sporu o alimenty czy postępowania karnego. Trudne wydarzenia tego typu osłabiają zdolność trzeźwej oceny sytuacji i budują poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Obietnica, że odpowiednia formuła prawna może anulować dług hipoteczny albo wyłączyć jurysdykcję sądu, działa w takim momencie jak gotowe rozwiązania skomplikowanego problemu życiowego. Drugim mechanizmem jest mylenie złożoności z wiarygodnością. Zostanie prawnikiem w Stanach Zjednoczonych wymaga około 7 lat nauki, studiów licencjackich, egzaminu LSAT, szkoły prawniczej i egzaminu adwokackiego. Ruch Sovereign Citizens sugeruje swoim odbiorcom, że dzięki kilku wyszukiwaniom w Google i lekturze Black's Law Dictionary mogą wiedzieć więcej niż doświadczeni prawnicy i sędziowie. Skomplikowany technicznie żargon, którym posługują się guru ruchu, bywa mylony ze specjalistyczną wiedzą, mimo że żadna z głoszonych przez nich teorii nie jest uznawana przez żaden sąd. Kolejnym czynnikiem jest nieufność wobec instytucji, banków, sądów, agencji rządowych postrzeganych jako element jednego skorumpowanego systemu. Sam sceptycyzm wobec instytucji bywa uzasadniony. Ludzie naprawdę tracą domy przez agresywne praktyki bankowe, a najbogatsi naprawdę korzystają z legalnych luk podatkowych niedostępnych przeciętnemu obywatelowi. Różnica polega na tym, dokąd ta nieufność prowadzi. Zamiast domagać się reform systemowych, suwerenni próbują na własną rękę oszukać ten system, co w praktyce najczęściej kończy się dla nich zatrzymaniem, więzieniem albo stratą finansową. Guru to zwykle charyzmatyczne osoby, które sprawnie rozpoznają potencjalne ofiary. Ludzie po kryzysie finansowym, po niedawnym konflikcie z prawem albo po prostu kierujących się chęcią szybkiego wzbogacenia się bez pracy. Strategia rekrutacji jest na tyle skuteczna, że była prowadzona nawet w więzieniach. Poczucie przynależności do wspólnoty ze wspólnym celem i wspólnym wrogiem dodatkowo wzmacnia przywiązanie do ideologii. Interaktywny charakter ruchu, samodzielne śledztwo w słownikach prawniczych i starych aktach prawnych daje wyznawcom poczucie bycia odkrywcą ukrytej prawdy. Guru podtrzymują tą wiarę drobnymi, często sfabrykowanymi zwycięstwami. W przeciwieństwie do klasycznych ruchów skrajnie prawicowych, Sovereign Citizens przeciągają znacznie szerszy przekrój społeczny. Więcej kobiet, więcej mniejszości rasowych, więcej osób starszych. Jednym z potencjalnych powodów jest mniej jawnie przemocowa, otwarcie rasistowska retoryka niż w ich historycznym pierwowzorze Passus Comitatus. Wielu wyznawców porzuca ruch, kiedy przekonuje się na własnej skórze, że stosowane taktyki nie działają, a mandaty trzeba zapłacić, a wyroki wchodzą w życie mimo złożonych formuł. Osoby, które zainwestowały w ideologię dużo czasu, pieniędzy i osobistej tożsamości, rzadziej z niej rezygnują. Część z nich trafia za to do jeszcze bardziej radykalnych, gotowych na przemoc odłamów ruchu. Inni przechodzą do innych teorii spiskowych, takich jak QAnon, którego narracja o Deep State
dobrze współgra z przekonaniem o nielegalnym rządzie korporacyjnym. To wszystko brzmi jak totalny absurd i powstaje pytanie, skąd to w ogóle się wzięło. Wszystko zaczęło się nieco ponad 50 lat temu. Historia i rozwój. Korzenie ruchu suwerennych. Korzenie ruchu suwerennych obywateli sięgają lat 70. XX wieku i są ściśle związane z amerykańskimi środowiskami skrajnie prawicowymi i rasistowskimi, przede wszystkim organizacją Posse Comitatus. Po łacinie siła hrabstwa. Została ona założona w 71 przez Williama Pottera Gale'a. Gale, były wojskowy i kaznodzieja antysemickiego rasistowskiego ruchu Christian Identity, stworzył doktrynę łączącą teologię chrześcijańskiego nacjonalizmu z antysystemowym sprzeciwem wobec podatków federalnych. Podstawą tej doktryny było przekonanie, że jedyną legalną władzą w Stanach Zjednoczonych jest szeryf hrabstwa, którego zadaniem miało być bronienie obywateli przed tyranią rządu federalnego. Gale powoływał się przy tym na XIX-wieczną ustawę Sheriff's Act z 1887 i wybiórczo interpretowane prawo zwyczajowe, uznając same instytucje stanowe i federalne za nielegalne uzurpacje. Tradycyjnie taki szeryf mógł powołać tzw. posse, złożone z 7 białych, chrześcijańskich mężczyzn do utrzymania porządku w hrabstwie. W wersji Gale'a ta sama grupa miała też prawo rozliczać samego szeryfa, łącznie z prawem do jego publicznego powieszenia, jeśli nie egzekwował odpowiedzialności wobec urzędników państwowych. W latach 80. do ruchu dołączyły tysiące zdesperowanych farmerów ze środkowego zachodu, dotkniętych głębokim kryzysem rolniczym i falą egzekucji komorniczych. Posse Comitatus obiecywało im unieważnienie długów hipotecznych i uniknięcie straty gospodarstw. To właśnie w tym okresie wykształciły się podstawowe taktyki operacyjne całego późniejszego ruchu. Odmowa płacenia podatków, ignorowanie obowiązku rejestracji pojazdów i posiadania prawa jazdy, terroryzm papierowy, czyli wnoszenie tych fałszywych pozwów i zastawów majątkowych przeciwko urzędnikom. W lutym 1983 doszło do pierwszej krwawej konfrontacji ruchu z organami ścigania. Podczas strzelaniny Medina w Dakocie Północnej lider Posse Comitatus Jordan Karl zastrzelił 2 szeryfów federalnych. 19 kwietnia 1995 Timothy McVeigh zdetonował bombę pod federalnym budynkiem imienia Artura P. Marana w Oklahoma City, zabił 168 osób. Jego wspólnik Terry Nichols trafił później za kratki, skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kilka lat wcześniej złożył formalne oświadczenie o wyrzeczeniu się obywatelstwa USA. Nazwał siebie nierezydentem, obcokrajowcem i podczas sprawy o niespłacanych dług z karty kredytowej krzyczał na sędziego, że rząd nie ma nad nim żadnej jurysdykcji. Zamach w Oklahoma City pozostaje najkrwawszym aktem terroryzmu wewnętrznego w historii Stanów Zjednoczonych, przy którym pojawia się nazwisko związane z tą ideologią. Lata 90. przyniosły przemianę ideologii. Struktury samego Posse Comitatus stopniowo zanikały, ale stworzone przez nie założenia przyjmowały nowe organizacje. Najważniejszym wydarzeniem tej dekady było opisane wcześniej 81-dniowe oblężenie Montana Freeman w 96. Grupa udoskonaliła praktykę wystawiania bezwartościowych czeków oraz powoływania nielegalnych sądów zwyczajowych, tworząc wzorzec, z którego korzystały później kolejne pokolenia suwerennych. Równolegle zaszła istotna zmiana demograficzna. Stopniowe odchodzenie od otwarcie rasistowskiego przekazu związanego z białą supremacją umożliwiło adaptację pseudoprawnych teorii przez mniejszości etniczne, co dało początek ruchu m.in. tego Moorish Sovereign Citizen. Kolejnym impulsem wzrostu stał się kryzys finansowy z 2008, kiedy fala egzekucji komorniczych i utraty pracy powtórzyła w skali ogólnokrajowej scenariusz znany z lat 80. Rosnącą gotowość części suwerennych do użycia przemocy pokazywał incydent z maja 2010 w West Memphis w Arkansas. Podczas rutynowej kontroli drogowej Jerry Kane i jego nastoletni syn Joseph zastrzelili 2 policjantów, po czym odjechali z miejsca zdarzenia. Obaj zginęli kilka godzin później w strzelaninie z policją na parkingu supermarketu. W 2014 roku badanie amerykańskich organów ścigania przeprowadzone przez ośrodek START na Uniwersytecie Maryland uznało Sovereign Citizen za najpoważniejsze zagrożenie terrorystyczne w kraju, z poparciem 86% ankietowanych funkcjonariuszy. Jeszcze 7 lat wcześniej ruch zajmował dopiero 7. miejsce. Okres pandemii COVID w latach 2020-2023 stał się najsilniejszym katalizatorem wzrostu ruchu w całej jego historii. Nakazy sanitarne, obowiązek noszenia maseczek, lockdowny i wymogi szczepienia zostały odebrane przez suwerennych jako ostateczne potwierdzenie teorii o opresyjnym, korporacyjnym charakterze rządu. W tym czasie doszło do zbliżenia dotąd bardzo odrębnych środowisk, suwerennych obywateli, ruchów antyszczepionkowych i przeciwników obostrzeń sanitarnych, wyznawców QAnon i teorii o Deep State, a także różnych innych skrajnie prawicowych ugrupowań.
Za pośrednictwem mediów społecznościowych suwerenni zaczęli masowo rozpowszechniać pseudoprawne pakiety dokumentów, obiecując obywatelom niezadowolonym z restrykcji ochronę przed mandatami i nakazami kwarantanny. Podczas kontroli drogowych i manifestacji ulicznych coraz częściej padało hasło o braku zgody na umowę ze Stanem. A do ruchu dołączały tysiące osób bez wcześniejszych powiązań ze skrajną prawicą. Ranking z 2014 okazał się trwały. Federalne Biuro Śledcze klasyfikuje do dziś Sovereign Citizens jako krajowe zagrożenie terrorystyczne. Powołuje się nie tylko na skalę terroryzmu papierowego, ale też na gotowość części zwolenników do użycia przemocy fizycznej wobec funkcjonariuszy podczas po prostu rutynowych kontroli drogowych. Ostatnie lata pokazują, że ruch, mimo dekad odrzucania jego argumentów przez sądy, nie traci dynamiki, choć coraz częściej pożera sam z siebie od środka. W kwietniu 2025 zmarł David Lesser Strait, jeden z najbardziej wpływowych liderów ideowych ruchu w ostatnich latach. Jego działalność, sprzedaż nielegalnych tablic rejestracyjnych i organizowanie odpłatnych seminariów przyniosła mu setki tysięcy dolarów zysku i doprowadziła do wewnętrznych konfliktów w organizacji Republic of Texas. Miesiąc wcześniej, w marcu 2025, doszło do rozłamu między dwoma prominentnymi grupami spiskowymi, SGNN i RUSA, na tle oskarżeń o nadużycia finansowe. Siła przeciągania tej ideologii wynika z funkcji psychologicznej. Oferuje ludziom właśnie w trudnej sytuacji życiowej, finansowej albo prawnej proste, pozornie bezkosztowe rozwiązanie skomplikowanych problemów z państwem. Sądy konsekwentnie odrzucają te argumenty jako pozbawione podstaw prawnych, a mimo to rekrutacja nie słabnie. Badacze szacują, że pokrewne ruchy działają dziś w ponad 26 krajach świata, każdy z lokalną odmianą tej samej logiki. Jeden z nich rozwija się całkiem blisko, również w Polsce. Polska. Rodzimy odłam ruchu. W Polsce podobne inicjatywy zaczęły pojawiać się po przemianach ustrojowych 1989 roku, początkowo jako pojedyncze, marginalne przypadki, takie jak działalność Marka Świętopełka Zawadzkiego w pierwszych latach transformacji. Wyraźnie bardziej aktywne stały się dopiero po roku 2000, a szczególnie w okresie pandemii COVID-19, kiedy ponownie restrykcje sanitarne, zamknięcie części gospodarki wywołały podobną falę frustracji jak w Stanach Zjednoczonych. Według analizy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2025, opublikowanej w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ruch pozostaje w Polsce zjawiskiem niszowym, ale jego popularność i skłonność do radykalizacji konsekwentnie rosną. Twórcą najbardziej rozpoznawalnego polskiego odłamu jest Tadeusz Cichocki, autor ruchu Zawodowy Polak. 25 października 2018 opublikował dokument zatytułowany Dekret Zwierzchnika Władzy Rzeczpospolitej Polskiej, na który do dziś powołują się inni z polscy suwerenni. Według stanu z lipca 2025 na stronie ruchu opublikowanych było już 125 indywidualnych deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności, czyli pism, którymi zwolennicy formalnie wypisują się spod jurysdykcji polskiego prawa. Taktyki są niemal dokładną kalką amerykańskiej wersji. Podpis czerwonym atramentem ma dowodzić bycia osobą z krwi i kości, w przeciwieństwie do czarnego lub niebieskiego tuszu zarezerwowanego dla osoby prawnej. Do nazwiska dopisują znak C i formułę zrodu oraz łacińską klauzulę sui luris. W pismach do urzędów i sądów pojawiają się charakterystyczny skrót NF, nielegalnie funkcjonujący, poprzedzający nazwę instytucji, np. nielegalnie funkcjonujący sąd rejonowy, nielegalnie funkcjonujący urząd miasta i gminy, nielegalnie funkcjonujący bank. Najdalej w budowaniu równoległych struktur państwa poszło Jagiellońskie Stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość, kierowane przez Grzegorza Niedźwieckiego. Stowarzyszenie powołało własny 8-osobowy Najwyższy Trybunał Narodowy, którego członkowie są zaprojektowane przez siebie togi sędziowskie. W 21 ten samozwańczy trybunał skazał 24 funkcjonariuszy publicznych, w tym ówczesnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Wyrok głosił 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych oraz wpłatę łącznie 1 000 000 złotych zadośćuczynienia i nawiązki na rzecz stowarzyszenia. Wyrok nie miał oczywiście żadnej mocy prawnej, nie został przez nikogo wykonany. 3 maja 2024 ta sama grupa ogłosiła powołanie rządu wolnej Polski, pamiątkowe akty powołania. Osobną historię ma Jan Zbigniew Potocki, założyciel ruchu II Rzeczpospolitej, podający się za hrabiego i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Twierdzi, że ostatnim legalnym prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie był Juliusz Nowina-Sokolnicki, a nie Ryszard Kaczorowski. I od niego wywodzi swoje pełnomocnictwo. Sprzedaje dowody osobiste suwerena II Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty nieuznawane przez żadną instytucję państwową ani wpisane do międzynarodowych baz dokumentów tożsamości, obiecując kupującym zwolnienie z obowiązku szczepień, poboru wojskowego, egzekucji komorniczej i podatków.
W 2024 działalność ruchu ucichła, gdy Potocki trafił do zakładu karnego, ale w 2025 zwolennicy go reaktywowali. Najbardziej medialną postacią polskiego ruchu jest Teresa Garland, nazywająca siebie prezydentem elektorskim RP. Nie zdołała zebrać 1000 podpisów wymaganych przez Państwową Komisję Wyborczą do utworzenia komitetu wyborczego, więc zorganizowano własne wybory, w których głosem był przelew 1 złotego z dopiskiem głos. Rozsyłała do gmin w Polsce petycje o utworzenie lokalnej straży energetycznej, ogłoszenie referendum ludowego i zbrojenie każdego rdzennego mieszkańca Polski. W 2022 zatrzymała ją policja, gdy zbliżyła się na niebezpieczną odległość do prezesa Banku Narodowego Adama Glapińskiego podczas jego konferencji. Sąd rejonowy w Wieliczce skierował ją potem na badania psychiatryczne. Od amerykańskiego pierwowzoru polski ruch różni się przede wszystkim tym, gdzie szuka wroga. Tam, gdzie w Stanach Zjednoczonych dominują wątki rasistowskie, w Polsce powtarza się antysemityzm. Na stronie zawodowego Polaka publikowane są protokoły mędrców Syjonu, XIX-wieczny sfabrykowany dokument od dawna wykorzystywany do propagowania teorii spiskowych o rzekomym żydowskim spisku na przejęcie władzy nad światem. Od 2024 sympatycy ruchu zaczęli też publikować na stronie realne wydawane przez samozwańcze trybunały wyroki śmierci na osoby uznawane za wrogów. Polskie prawo niestety nie nadąża za tym zjawiskiem. Kodeks karny nie przewiduje sankcji za tworzenie pieczęści imitujących urzędowe, o ile różnią się choć jednym elementem od oryginału, a zakłócenie porządku można jedynie ścigać na podstawie przepisów o wykroczeniach. Autorzy analizy ABW rekomendują, żeby polskie instytucje, wzorem amerykańskich banków i urzędów, wprowadziły procedury rozpoznawania pism suwerennych i szkolenia dla pracowników administracji, zamiast każdorazowo rozstrzygać sprawę od nowa. Przyznam, że ten temat był chyba najczęściej komentowanym przez Was, żebym zrobił o tym film. A ja wcześniej nawet o tym nie słyszałem. Ale jak zacząłem się w niego zagłębiać, to naprawdę nie dziwię się, że o nim pisaliście, bo przy nim chyba wszystkie inne absurdy USA bledną. A może nie? Sprawdź w tym filmie. To wszystko na dziś. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.